Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Na pewno słyszeliście opowieści i legendy o tym, jak hitlerowcy nie tylko zajmowali się wojną, ale również dziwnymi badaniami. Jedno z takich badań przeprowadził Himmler, szukając stosów dokumentów na temat czarownic, aby posiąść ich mityczną wiedzę. A to wszystko działo się w tym budynku i w tym budynku były miliony dokumentów. I dzisiaj go zobaczymy. Zapraszamy do środka. Na terenie Polski istnieje pewien tajemniczy pałac. Pałac z mroczną, ale bardzo intrygującą historią. To tutaj z rozkazu Heinricha Himmlera, szefa SS i Gestapo, utworzono liczący ponad 1 000 000 egzemplarzy pewien tajemniczy zbiór zakazanych ksiąg. Zapytacie pewnie, o czym były te księgi i dokumenty. No i po co je zbierano? Wszystko wytłumaczymy w tym filmie, ale na ten moment mogę wam zdradzić jedno. Odnosiły się one do czarownic oraz tortur i sposobów zadawania śmierci. Plan mamy taki. Przedstawiamy wam całą historię. Skąd się tutaj tak naprawdę wzięły te czarownice i dlaczego Himmler się tak nimi interesował. Ale ja bym tutaj poszukał miejsca, panowie, na początku. Może to niech będzie nasz główny cel, gdzie rzeczywiście Himmler mógł mieć ten swoje biuro i tam, gdzie składował te dokumenty. Tylko możemy mieć to utrudnione z racji, że tu po 45 przez prawie 50 lat był dom dziecka, to pomieszczenia musiały być przebudowane. Czyli może być tak, że znajdziemy pomieszczenie, które miało swoje biuro, ale raczej nie będziemy wiedzieli, które że to będziemy przypuszczać. Dobra, ale szukamy. Zobaczcie w ogóle, jakie drzwi zdobione. W ogóle kiedyś na tym terenie stał drewniany zamek. Później chyba został wybudowany zamek betonowy. Murowany, tak. Drewniany zamek spłonął około XVIII wieku i dopiero później wybudowano ten murowany zamczysko. Jakaś wnęka, która mnie ciekawi. Ej, to jest zejście do piwnicy. Tak? No. Co, może obadajmy cały ten dół, zejdźmy do piwnicy, potem wejdźmy na górę. Dobra. O, chyba znalazłem pokój. No, jest swastyka nawet. Pokój Himmlera? Tak, są krzesła, tutaj mógł urzędować. A z tą swastyką to pewnie lokalci tam takie mruknięcie oka zostawiają. Ktoś chyba to sprzątał, co? Chyba ogarniasz ten Himmler. Ja myślę, że wiesz, kto tutaj mógł urzędować? Jeżeli już, Tak? to nie hitlerowcy, tylko bejowcy. Tak, to jest znana nacja bejowców w całej Polsce, można ją spotkać. Himmler jak gdzieś urzędował, to sądzę, że miał swoje biuro na samej górze. Myślisz, że mówię? No. Mamy kolejne pomieszczenie. Tylko zobacz, to jest jakaś sala do ping-ponga. No tu jest stół do ping-ponga. Jest to taka źrenica mogła być tutaj. Tu jest wąż strażacki. Jakby ktoś chciał oknem uciec. Zresztą ktoś jakby się po tym wężu wspinał, żeby tutaj wejść, to nie? Tak, chyba lokalni akrobaci tu wchodzili. Ten ośrodek jest naprawdę ogromny i przede wszystkim doszedłem do tego, co lubimy najbardziej na urbexach, czyli kibel, ale on jest w bardzo złym stanie. W ogóle z nim też była taka dziwna historia, bo wiesz, potem najpierw jak go opuścili, to potem miał go właściciela, potem oni się jako coś tam nie mogli dogadać, sądzili się. Klasyczna polska historia, że... Pokręcony strasznie. Aby poczuć mistycyzm tego miejsca i zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, przenieśmy się na chwilę do początków lat 30. XX wieku, gdzie Himmler upodobał sobie ten budynek na swoją siedzibę. Ale zapytacie, jaki ma to związek z czarownicami? Otóż w pewnym momencie Himmler powołał Instytut Ahnenerbe zajmujący się pseudonauką, mającą na celu udowodnienie wyższości rasy niemieckiej nad pozostałymi. Instytut ten zajmował się historią, antropologią oraz biologią. Po kilku latach działalności zaczął interesować się również masonerią oraz procesami czarownic. I wtedy Himmler mówi stop. Powołuje specjalną jednostkę H, Sonderkommando. Skąd H pochodzi od Hexa, czyli z niemieckiego wiedźma, czarownica. To oni będą zajmować się analizą dokumentów i zbieraniem dokumentów, gdzie w tym pałacu ląduje 1 000 000 właśnie takich papierów na temat wszystkich sabatów, jakichś rytuałów, czarów itd.
Dobra, idziemy dalej, bo się zżygam zaraz. Trochę podbija moczem. Musimy tutaj małe smaczki wyłapywać, bo o, ten korytarzek fajny jest. Wiesz, więcej smaczków, które wyłapiesz, to na przykład to, jak te płytki na ścianie. Albo tu. To są jakieś ogrzewacze chyba, ale to są czasy, kiedy tutaj było no ten sierociniec, tak? Czy... Dom dziecka. Ale sierociniec i dom dziecka to jest to samo chyba, nie? No. Tak? No tak. Sierociniec to są sieroty, nazwa, czyli... Tak, to jest wymienne. Zobaczcie tutaj chyba jak wydawano jedzenie. Obiady, śniadania, kolacje. Nie wiem, czy to nie jest puszka przypadkiem od jakiegoś serweru. Tak. Więc to jeszcze do niedawna musiało... Tak, na 100% nawet jest schłodzenie. Zgadza się. Tutaj panie siedziały, wydawały jedzenie. Nie, stary, zobacz. Instrukcja mycia sprzętu i urządzeń w sklepach z artykułami spożywczymi. Tutaj ten sklepik mieli. Możliwe, że to był właśnie sklep. No jasne, że tak, zobacz. Tutaj mieli, wiesz, jakieś chipsy albo tego typu rzeczy, a pani ciocia tu wydawała wszystko. No zgadza się, tam był pewnie sklepik. Zobacz, że jeszcze szyby wytrzymały. Nikt ich nie raczej, no większość szyb i większość jest niej pobita, więc naprawdę obiekt zaskakuje w swoim stanie. A to lodówka. Wielko wielko. Lodówka czy tak? Nie, lodówka ma takie wygłuszenie, no izolację. A tu są jeszcze jakieś dokumenty. Dokument sporządzony elektronicznie. Jakiś bank, data 2003 rok. W 1945 roku, w momencie kiedy jeszcze nie powstał ten dom dziecka i tutaj wszędzie były stosy dokumentów, to było około 1 000 000 wolumenów. Jakieś 90 lat temu była tutaj siedziba Himmlera i miejsca, po których chodzimy, mogą być tak naprawdę właśnie miejscami, gdzie były składowane teczki związane z czarownicami, zbiory wszystkie. Zresztą wyobraźcie sobie stos dokumentów liczący około 1 000 000 sztuk, to przecież to są tony papieru. Z całej Europy sprowadzali. O, kuchnia. Nie tylko z Polski i Niemiec. No i właśnie tutaj teraz jest, widzisz, tutaj jest kuchnia i przejście jest dalej do tego sklepiku. Tam, gdzie byliśmy przed chwilą. No rzeczywiście. Nie, ale że to się jeszcze zostało, nie? No i to w bardzo dobrym stanie. Kapy, przecież to jest wszędzie metal, jeszcze nic tutaj nie rozkradli, że tak powiem, to nie? W połowie pełne albo w połowie pusty dla nas. Ty, tu jaki wielki jest ten parasol, widzieliście? To jest okap taki. O, kap, no. To, czyli tutaj coś stało coś, widzisz, bo jest dziura. To wiecie, jakbyś tu stanął, to by mi kamerę wyciągnął. Trzeba całego by cię mogło wciągnąć. Zatkałem za głowę. Tak, jak na bajkach. Ten tylko taki smutny. Smutny jak nikt go nie podlewał. Tutaj też te linoleum to komuna. A widzieliście to? A, tu jeszcze winda towarowa jest. Tu jest winda, no. I ona się zresztą zatrzymała, piętro niżej się zatrzymała. Jestem ciekaw, czy można by ją poruszyć śmiesznie. No i śmierdzi, ale czuć taki przeciąg. Taką steklizną śmierci. Ale czuć przeciąg, że jest, wiesz, na dole otwarte okno albo co. A wiesz co, poruszyć bez prądu tego nie ruszymy za bardzo. Sądzę, że nie. Poruszymy ziemię i niebo. Aby poruszyć windę. Rozkmincie, jakie to jest rządzenie losu, że nagle w miejscu, w którym były jakieś tajne sekrety, coś o czarownicach, mieszkają dzieci, tak? Potem to wszystko zostaje opuszczone. Strasznie dziwne, taki dziwny klimat ma to miejsce moim zdaniem. Ale już chłopcy przyszli. Nie przerywamy, mów dalej. Tak. Wiecie, co tutaj jest? Nie. Zejście do piwnicy. Wracając do tych dokumentów, to one może bardziej w piwnicach były składowane. Myślę, że nie, bo mogłyby zawilgotnieć. Gdzieś pierwszy? Dobra, no trzeba iść. Tutaj jeszcze, czuję się jakbym do starych bunkrów, przecież jeszcze tutaj ten światło. Zawiesia, no dokładnie. No i tak pewnie było, że właśnie tędy przechodziły przewody. Panowie, zwiedziliśmy naprawdę dużo różnych opuszczonych miejsc, co nie? Schronów i tak dalej. Ale schodząc do tej piwnicy, wiem, że to Niemcy, że to niemieckie, że tak powiem. Tak, po że stylu tutaj budowania. odcisnęli swoje piętno, co nie? I po stylu budowania i po samej historii, która się tu odbyła. No, czuć to. Może dziś jeszcze jakaś swastyka będzie. Sądzę, że pod farbą można było znaleźć, ale w tym momencie już może być ciężko. Ty, jak się zląkłem, a to tylko ja. Mówię, myślę, że to ściana jest. Powiem ci szczerze, że gdybym ciebie zobaczył, to też bym się przestraszył. Opowiada ci coś jeszcze straszniejszego? Patrz. Patrz tu. Rip.
Pochylska plus kwas. Niech im ziemia lekką będzie. 99 swoją drogą. Gdzie jest rok? Za drzwiami. To jest na cześć ludzi, którzy zmarli. Pytanie, czy w tym miejscu... 99 promili tu jest. Procent. Promili. A, promile. Masz Kamila, Podpas i Dawid R. Nie wiem, co to może znaczyć. Ale nie znaleźliśmy gdzieś w informacji w internecie, że ktoś tutaj uległ jakiemuś wypadkowi. Nie. Tutaj też jest Ave Maria, Świętej pamięci prez... Wiecie co, pewnie ktoś sobie żarty robił, jakaś ekipa i sobie opisali to. Tam jest przejście w ogóle? Ja nie wiem, jak sobie przyszedłem tędy, ale co tutaj jest? Co? Tam coś drzwi szarpał. Ktoś coś mówił. No Konrad. Nie powiedziałem. A, to jesteśmy koło pana teraz. Nie, dobra, to idziemy w inne miejsce. Mamy stary, ale mam ten słuch, co nie? I wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Zobaczcie, jeszcze zachowały się stare klosze nad moimi głowami, czyli nikt ich nie ściągał, nikt w nie niczym nie rzucał. Rozebrane meble, zapewne z tego sierocińca, więc jeszcze trochę, można powiedzieć, artefaktów zostało. Jak tutaj pomieszczenia, w których ludzie... Powiem ci, tutaj są jeszcze jakby zdemontowane meble, klosze można zobaczyć u góry. Więc dosyć ciekawie. Patrzcie na to. Zobacz, że tam. No. Bez kitu ten żyrandol to mogą być te czasy, co nie? Chociaż nie zostawiliby to tutaj, co nie? No, nic dziwnego. Ale jaka w ogóle akcja. Jaka hala wielka. Znaczy no hala. To jest środek tego całego pałacu, bo zobaczcie, że tam się dalej on ciągnie. My jesteśmy w centralnej części, co nie? Nad głównym wejściem. Przychodzi rok 45, przychodzi Armia Czerwona. Niemcy uciekają z tych terenów, pozostawiając po sobie tony dokumentów związanymi z czarownicami, z ich jakimiś tam zaklęciami, zaprzedaniu duszy diabłu i tak dalej. Natomiast to wszystko zostaje tutaj. Okoliczni mieszkańcy widzą tylko żołnierzy upakowanych na ciężarówki, którzy uciekają i zostawiają wszystko. Co odważniejsi z tych mieszkańców po jakimś czasie wchodzą do budynku, sprawdzają te dokumenty, ale to nie trwa długo. Po chwili pojawia się nowa władza, Urząd Bezpieczeństwa kładzie na tym swoją łapę. Wszystkie dokumenty zostają rozwiezione do Uniwersytetu w Poznaniu i tam już zostają do dnia dzisiejszego. Więc jakbyście byli zainteresowani tematem, to w Poznaniu możecie znaleźć te dokumenty. Powiem ci szczerze, że na początku wydawało mi się, że właśnie Himmler miał swoją miejscówkę tam, gdzie przed chwilą byliśmy, z tym wielkim balkonem. Ale no jak, w przedpokoju takim? No, właśnie o to chodziło, że wchodzisz do niego do takiej wielkiej jakby... Dokładnie, to wiesz, rezydencji Szepy. Ale to co, po chłopca leży i przechodzę mu przez chatę wszyscy? A przechodzisz o kibli ma jego główna siedziba, nie jest? No nie wiem, ale zobacz, patrz. Nie? No nie wiem, no to są tylko oczywiście przypuszczenia, więc ani ja, ani ty nie musimy mieć racji, ale nie wydaje mi się. Domysł, każdy z nas może sobie wybrać jakieś pomieszczenie i każdy z nas ma takie same szanse, że to było akurat ten... Ale jeszcze jedną rzecz sobie pomyślałem, jeżeli rzeczywiście musisz się bardziej z tą stronę przesunąć, bo się nie mieścicie w katalogu, bo się przesunęli. Jeżeli rzeczywiście tutaj było milion dokumentów, tak jak mówią, to nie było w jednym pomieszczeniu. Miliony dokumentów. To było wszystko zawalone w tym pałacu, było dokumentami. No i właśnie pewne pomieszczenia były wydzielone właśnie tylko i wyłącznie na te dokumenty i tak mógłbym powiedzieć z dużym przekonaniem. Wy możecie napisać w komentarzu, które z tych pomieszczeń uważacie, że gabinet Himmlera. Serio. Myślisz, że coś tutaj było przyklejone? F i tutaj jest jakby X. Jakby dwie szable były na Aha, przykład. mogą to być właśnie No szable. w sumie masz rację, tu mogły być jakieś gobeliny, ale nowa władza po 45 nie za bardzo lubi takie rzeczy, to poznikało wszystko. Gobeliny to wisiały na ścianach.
Rzeźby. Gobliny. Hobgobliny. To jest ostatnie miejsce, gdzie chciałbym mieć siedzibę. Czuć, można powiedzieć, strych. O! I wiesz, co mi przypomina właśnie ten strych teraz? Gabinet Heinricha Himmlera. Tak, właśnie to. A tak naprawdę to przypomina on szpital w Legnicy. Pamiętasz, jak byliśmy na strychu w szpitalu w Legnicy? Był identyczny. No, ale tamten był większy troszeczkę. A tu coś można wejść jeszcze na górę, zobacz. Pchasz się tam? No. Czym wyżej, tym bardziej się chybota. Ktoś jeszcze tu wbija? Ładny widok. Poczekaj. Tam nie? Całą drogę na jednym oddechu przeszedłem. Taki stresik. Myślałem w sumie coś ciekawszego, a to jest zwykły piec. No, jest to, tu jest... No jest zejście na dół jakieś. Zejście na górę następne i w sumie taki sam strych jak poprzedni. No to jest strych, co tutaj może być specjalnego. To co, schodzimy tędy? Możemy tędy zejść w sumie. No dobrze, więc tak zacząłem analizować i dochodzę do wniosku, to jest tylko moje zdanie, wy się z tym nie musicie zgadzać, że te dokumenty były w większości pokoi. To miejsce zostało potem przebudowane ze względu właśnie na ten dom dziecka, sierociniec. Gdzie był gabinet, ciężko mi powiedzieć, każdy z nas ma inny pomysł. Czekamy na wasze propozycje w komentarzach. Chłopaki jeszcze tam buszują po dachu, no i zostały nam piwnice. O kurczę. Dobrze, jak się znaleźliśmy. O, pralka. To taka przemysłowa, zobacz. No to też jest za czasów. Wielka, co? To my byśmy się cali zmieścili do środka. Jeszcze nie miejsca. Dobra, tutaj w ogóle też jest coś ciekawego. O, magiel stoi. Ty kurde. Tak mi się wydawało, że to jest magia. Też mi się wydaje. Jak byłem dzieciakiem, to moja mama chodziła do magla, żeby tam prześcieradła i wszystkie No, potrzeby. na stówę to jest magiel. A zobacz co tutaj jest. Patrz, następna, plus generalnie następna pralka. A tutaj patrz. Wiesz, bo tutaj tyle osób, że mają przemysłowo. Patrz jaki old school. To jest taka pralka z wsadem od góry, co nie? Ale od góry. No. Dobra, co? Kurde, ciężkie to jest. No, to z kwasówki. Zobacz. Chwila, momentu tego nie będzie. Niestety. Hej chłopaki, czajcie, że jesteśmy w miejscu, gdzie kiedyś Himmler kazał składować dokumenty na temat czarownic i w ogóle masonerii. Ale wyobraźcie sobie właśnie największa siła wojskowa w Europie. Siła, która zrobiła blitzkrieg, przetoczyła się przez całą Europę, ale jednak głównodowodzący MSW Rzeszy miał jakiś powód, żeby szukać dokumentów o czarownicach. Znaczy w ogóle... Prawa ręka Hitlera właśnie. Oni też, powiedzmy sobie szczerze, że właśnie naziści i Niemcy byli sfiksowani na punkcie poszukiwania właśnie rzeczy nadprzyrodzonych. A szczególnie Himmler, co nie? On właśnie miał hopl na tym punkcie. Dlatego też utworzył to całe Ahnenerbe, tak? Które w ogóle było gdzieś tam wysyłane w świat za poszukiwaniem Świętego Graala, tak? Między innymi do Australii nawet. Bo No właśnie oni po całym świecie latali. Ty, a Ahnenerbe to nie jest ci, co odnaleźli jakieś tam na Antarktydzie szczątki niemieckich żołnierzy? Nie, mi się to tylko kojarzy z Indianą Jonesem teraz, co mówisz. Ale to off the record sprawdzimy i damy znać. No i powoli kończymy naszą eksplorację jednej z wielu nazistowskich tajemnic powiązanych z czarownicami.
Tych tajemnic jeszcze jest przed nami kolejne wiele, tak jak powiedział Kuba, ale my was zapraszamy na naszego Instagrama Urbex History Podłoga Oficjal. Proszę się nie rozłączać. A także, żeby nie przegapić następnych odcinków, zasubskrybujcie nasz kanał. I dzwoneczek, bo podobno nie dostajecie powiadomień. Jest najważniejsze. My kończymy i wyświetlają się plansze końcowe. Pa. Cześć.